Gdy pojawił się na rynku OSSC, byłem zafascynowany. Choć możliwości były spore, ustawienie tego wszystkiego potrafiło mnie doprowadzić do białej gorączki. Gdy Mike Chi wypuścił RetroTink 5X, sprzęt naprawił wszystkie bolączki OSSC i do dzisiaj jest to jeden z najczęściej przeze mnie używanych gadżetów do gier retro. Owszem, 5X miał swoje problemy. Wiedziałem o tym ja, wiedział o tym Mike i dlatego pojawiło się kolejne urządzenie, tym razem cholernie drogie, ale będące zarazem skalerem ostatecznym, mającym wszystko, czego potrzebuje każdy retro fan, a przy tym niezwykle funkcjonalne z ogromnymi możliwościami. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja najnowszego RetroTink 4K. Zapraszam. Zacznijmy od tego, czym jest skaler. Mówiłem o tym kilka razy, ale warto o tym przypomnieć. Skaler, jak sama nazwa wskazuje, skaluje, w tym wypadku rozdzielczość. Stare retro konsole działają w rozdzielczościach, które nie są obsługiwane dziś przez nowe TV. Skaler ma za zadanie zebrać sygnał wejściowy, podnieść jego rozdzielczość i wypuścić na przykład w 1080p albo w 2160p. No dobrze, ktoś powie, ale każdy konwerter do HDMI robi dokładnie to samo, a kosztuje kilkaset razy mniej. Problem polega na tym, że konwersja, jak i skalowanie przez różnej maści skalery jest robiona najprostszym i najtańszym sposobem, po prostu rozszerzania rozdzielczości do tej wynikowej za algorytmem dwuliniowym, co powoduje, że obraz jest daleki od natywnej, ładnej rozdzielczości z oryginalnej konsoli i do tego jest rozmazany. Nie znaczy to, że obraz wynikowy jest koszmarny. Nie jest, ale jest daleki od tego, jaki powinien być. I tak, każdy HDMI konwerter to robi. Mam większość tych urządzeń do PlayStation 2, Wii, Xboxa, zarówno w formie wtyczki, jak i kabla i na każdym jest dokładnie ten sam problem. Zresztą wrócę do tego w dalszej części filmu z konkretnym przykładem. Jednym z najlepszych rozwiązań jest skalowanie metodą Nearest Neighbor, które skaluje pojedyncze piksele. Jeśli zerkniemy na obraz Sonika, ma on wielkość 27×39 pikseli i zaczniemy go przeskalowywać, na przykład do 10 razy, na brzegach pojawią się rozmazane krawędzie. I choć z daleka będzie wyglądało to ok, to jednak obraz jest daleki od pierwowzoru. Przy Nearest Neighbor dodane zostaną piksele i każdy jeden piksel będzie miał teraz wielkość 10×10 pikseli, co spowoduje, że obraz będzie ostry i czytelny. No ale aby to zrobić, potrzeba specjalnych urządzeń, właśnie skalerów. Te mają jeszcze inne fajne funkcje oczyszczania sygnału analogowego czy symulacji obrazu z monitora CRT. Jednak ideą skalerów jest to, aby powiększyć obraz do rozdzielczości wynikowej, jednocześnie nie niszcząc go. A wynikiem jest obraz samej konsoli, który przypomina ten, jaki możemy uzyskać na emulatorach. I tak, RetroTink 4K ma takie możliwości, a nawet i więcej. Ale po kolei. Najpierw budowa samego urządzenia. Od razu warto dodać, że RetroTink 4K jest urządzeniem, do którego podepniecie każdą konsolę, jaka została wykonana na ziemi. Ma wszystkie możliwe wejścia, czego nie można było powiedzieć o 5X. Na przodzie urządzenia znalazło się wejście na karty SD. Karta jest w zestawie, ale do niej za chwilę wrócę. Po prawej stronie za przesuwaną klapką mamy wejście S-Video, jak i kompozyt. Po prawej stronie RetroTinka znalazło się wejście z kart ze specjalnymi otworami, przez które możemy przytwierdzić wtyczkę bardziej stabilnie. Z tyłu mamy sporo dobra, a więc wejście komponent, przycisk reset, wejście audio, jeśli chcemy osobno wypuścić audio z konsoli, wejście VGA, którego brakowało w 5X, a korzysta z niego chociażby Dreamcast, jak i retro pecety. Brak VGA w 5X spowodował, że nie mogłem pożegnać się z OSSC. Dalej mamy wejście optyczne audio, czyli Toslink, wejście HDMI, również nowość względem 5X, możemy podpiąć konsole, które nie dają natywnego sygnału 2160p, jak PlayStation 3, Xbox 360, Wii U czy Switch. Dalej jest wyjście HDMI, jak i zasilanie przez USB-C. Na górze urządzenia znalazło się jedynie logo RetroTinka. W zestawie dostajemy też funkcjonalnego pilota z masą dobrze opisanych przycisków. Teraz już nie trzeba przebijać przez menu, aby odpalić daną funkcję, a wystarczy naciśnięcie jednego przycisku, choć oczywiście
oczywiście nie wszystko zrobimy guzikami. Część z opcji, będzie jednak wymagała grzebania menu. Czy taka ilość wejść jest potrzebna? Jak najbardziej. Każde z wejść ma swój cel. Kompozyt można użyć chociażby przy niezmodowanym NES-ie. SCART to jedno z najpopularniejszych wejść RGB dla starych konsol. S-Video jest chyba najmniej popularne, ale wciąż korzysta z niego chociażby FreeDO czy Amiga CD32, jeśli nie posiadamy do niej karty z wyjściem RGB. Wbrew pozorom, najmniej przydatnym wejściem jest tutaj HDMI. Ale do tego jeszcze wrócimy. Zasada urządzenia jest prosta. Podpinamy konsolę do urządzenia kablem, jaki posiadamy. Wyjście kablem HDMI idzie z RetroTinka do telewizora lub karty przechwytującej. Uruchamiamy konsolę, telewizor, na RetroTinku ustawiamy odpowiednie wejście i już, obraz jest przesyłany i skalowany. Od razu do 2160p, jeśli nasz odbiornik jest w stanie je obsłużyć. Choć Mike Chi zaprojektował RetroTinka tak, aby wszystko było proste, jeśli chcesz wejść na wyższy poziom, sprzęt wciąż posiada odpowiednio dużo zaawansowanych funkcji. Jedną z najważniejszych jest chyba to, że obraz jest skalowany do 4K. Jest to aktualnie jedyny skaler, który to potrafi. Od razu dodam kilka słów dla osób czekających na OSSC Pro. Urządzenie nie dorównuje RetroTinkowi 4K i sami twórcy OSSC oficjalnie się do tego przyznali. Wersja Pro nie będzie konkurencją dla RetroTinka 4K, ale z drugiej strony kosztuje 2 razy mniej. No dobra, zanim zacznę rozpływać się nad możliwościami, szybki baranek w ceglaną ścianę. Cena. Samo urządzenie kosztuje $750. Do tego doliczmy wysyłkę, która do Polski wynosi $80 i cło, za które zapłacimy 800 zł. W sumie cena za urządzenie wyjdzie nas ponad 4100 zł. Sporo, zwłaszcza że HDMI konwerter kupimy za 30 zł albo mniej. Ale czy warto? Na to pytanie odpowiesz sobie sam po obejrzeniu tego filmu. RetroTink 4K jest urządzeniem, które bardzo trudno zepsuć. Mike sprytnie je zaprojektował tak, abyśmy nawet podczas upgrade'u firmware'u go nie uszkodzili. Dlaczego? Bo system znajduje się na karcie pamięci. Nawet jeśli coś skopiemy, możemy pobrać pliki z internetu, wrzucić na kartę i zacząć od nowa. To bardzo fajne rozwiązanie, które szybko doceniłem, zwłaszcza, że zdążyłem swojego Tinka popsuć 2 razy i 2 razy samemu go przywrócić do życia dzięki rozwiązaniu z kartą SD. Nowym pomysłem Majka powiązanym z kartą pamięci są profile. Rzecz, która mi bardzo przeszkadzała w 5X, to to, że była tam możliwość zapisu tylko 10 profili, które zerowały się podczas upgrade'u firmware'u. Teraz profili teoretycznie możemy mieć 100 000. To dużo ponad to, czego potrzebujemy. To bardzo ważna i przydatna zmiana, którą szybko doceniłem, przygotowując sobie cały zestaw profili pod dane konsole, w zależności od rozdzielczości, jak i formatu obrazu. Dodatkowo na karcie pamięci znajdziemy już całą masę gotowych, profesjonalnych profili przygotowanych przez uznane portale retro. Ale nie oszukujmy się, nie ma tutaj wszystkich konsol i raczej jest nastawienie na sprzęty NTSC. Nie znajdziemy tutaj Amigi czy CDI, ale spokojnie, dość szybko będziemy w stanie stworzyć własne profile i zapisać je na karcie pamięci. I tutaj pierwsza wada, która rzuciła mi się w oczy. Brak możliwości z poziomu RetroTinka nazwania profilu. Są one nazywane po prostu New Profile z numerkiem. Jest to problem, bo potem nie wiadomo, do czego dany profil się odnosił. Trzeba wyjąć kartę z urządzenia, odpalić na komputerze i pozmieniać odpowiednio nazwy dla każdego profilu. Nie jest to może aż takim problemem, ale 5X miał możliwość wklepania swojej nazwy i tutaj też by to się przydało. Podejrzewam, że problem zostanie rozwiązany w jednym z najnowszych firmware'ów, więc to tymczasowy kłopot, którego raczej nie bierzmy pod uwagę. Przyjrzyjmy się kolejnym funkcjom RetroTinka, ale od razu przyznam, że niektóre z nich wykraczają poza moją wiedzę. Ale też brak wiedzy o ich funkcjonalności nie ogranicza sprzętu, bo większość funkcji jest zrozumiała nawet dla osób, które nie mają doktoratu z generowania obrazu. Postaram się tutaj opowiedzieć o możliwościach RetroTinka 4K i podeprzeć je konkretnymi zastosowaniami i przykładami. Zwłaszcza, że niektóre funkcje uaktywniają się dopiero, jeśli podepniemy odpowiednie źródło. Zakładka Input Selection pozwoli nam wybrać źródło obrazu. Zauważmy, że na przykład z kart, choć jest jedno wejście, mamy kilka
kilka opcji do wyboru. Wynika to z tego, jak sygnał jest przesyłany, dlatego jeśli podepniemy konsolę przez to złącze, ale nie wiemy, jak jest zbudowana wtyczka, warto przełączyć się przez wszystkie, aby odnaleźć odpowiedni input. HDMI Output oferuje już ciekawsze rzeczy. Zacznę od dołu, bo mamy tutaj możliwość wybrania rozdzielczości wynikowej. RetroTink 4K umożliwia wyplucie obrazu maksymalnie w 2160p w 60 klatkach na sekundę, ale możemy na przykład wypuścić w 1080p w 148 klatkach, czy w 1440p w 120 klatkach na sekundę. BFI Control to funkcje do opcji Black Frame Insertion. Wytłumaczę to później. Transmitter określa, w jaki sposób sygnał ma być wypuszczany na HDMI, a więc możemy włączyć HDR, jeśli telewizor je obsługuje. Nawet jeśli sygnał z konsoli nie posiada HDR-a, zostanie on nałożony. Jednakże na tę chwilę mamy jedynie 8-bitowy HDR10. Pytanie, po co to jest? Mike sprytnie to ogarnął. Jeśli korzystamy z przeplotu, tudzież zwanego scanline, obraz staje się ciemniejszy. Dzięki HDR możemy kompensować ten efekt i go rozjaśnić. Dalej mamy Color Space. Zazwyczaj korzystamy z Rec 709, ale w przypadku używania HDR można przełączyć na Rec 2100 lub Rec 2020. Wszystko zależy od tego, czy nasz telewizor obsługuje szeroki zakres kolorów. Ogólnie, w mojej opinii, najlepiej zostawić to ustawione na auto. SynClock to bardzo fajna funkcja. Otóż w latach zamierzchłych gry wykorzystywały bardzo często różne rozdzielczości. Dobrym przykładem jest Silent Hill, który podczas przełączania do menu zmieniał rozdzielczość na wyższą niż sama gra. Dla telewizorów CRT nie było to problemem. Przy skalerach, jak OSSC, już tak, bo chwilę trwało, zanim obraz się zsynchronizował. Tutaj mamy możliwość wykorzystania triple buffer, dzięki czemu nie stracimy obrazu podczas przełączania rozdzielczości. Możemy też użyć nowocześniejszego rozwiązania jak Genlock, jeśli nasz odbiornik ma możliwość odbierania częstotliwości obrazu, jaki nadaje konsola. Jest jeszcze VRR, ale uwaga, RetroTink jej nie obsługuje. Sprzęt wysyła fałszywą informację, że VRR jest obecny i w niektórych telewizorach uaktywnia to tryb niskiego lagu. Deep Color uruchamia HDR 10-bitowy. Wspomniałem o obsłudze HDR 8-bitowego, ale tutaj możemy zwiększyć do 10 bitów, przy czym ważne jest, czy nasz telewizor, czy grabber jest w stanie wyświetlić taki obraz. Profiles już z grubsza omówiłem. Wspomniałem o tym, że karta SD dodawana do zestawu ma wgrane już profile przygotowane przez retroportale. Są one pogrupowane na dane konsole. Zazwyczaj mamy standardowy tryb Basic i na przykład profile przygotowane przez Firebrand X czy Wobbling Pixels. W zależności, jaki obraz chcemy uzyskać, możemy sobie odpalić dany profil. W sumie początkowy użytkownik może jedynie wybrać źródło obrazu i profil i już wszystko śmiga. Z moich obserwacji jednakże wynika, że dla moich potrzeb musiałem dla każdej konsoli ustawić własny profil, aby odpowiadał moim potrzebom. Ale spokojnie, nie jest to skomplikowane. Wbrew pozorom całość operacji jest dość zautomatyzowana. No i mamy zakładkę Advanced Settings. Nie ma sensu omawiania tutaj wszystkiego, bo by to zajęło kilkadziesiąt minut, więc z grubsza opowiem, jak to działa. Odpalając jakąkolwiek grę na czystym RetroTinku, zauważymy, że obraz nie jest odpowiednio przeskalowany. Są ramki z góry i z dołu i po bokach. Jeśli gra jest w formacie 4:3, wystarczy wybrać Auto Crop Vertical Only. To usunie ramki z góry i z dołu. Przy czym warto pamiętać, aby zrobić to na jakimś w miarę jasnym momencie gry. Po usunięciu ramek obraz automatycznie się przeskaluje do formatu 4:3. Jeśli gra jest 16:9, wybieramy Full Crop i obraz powinien zostać dostosowany do ekranu monitora. Przyznam, że funkcja działa, ale tylko na wejściu RGB i komponent. Przy czym i tak trzeba czasami je ręcznie wyregulować. Do tego służy funkcja Scaler. Jeśli przełączymy ją z auto, możemy proporcjonalnie zmniejszać i zwiększać obraz, aż wypełni cały ekran telewizora lub osobno skalować wszerz i wzdłuż. Po wykonaniu tych czynności warto zapisać sobie profil. Pamiętajmy, że dla np. gier, które mają możliwość przełączania pomiędzy formatami obrazu, najlepiej stworzyć dwa osobne profile. Również warto mieć na uwadze rozdzielczość obrazu, bo ta nie zawsze jest stała, zwłaszcza w grach amigowych i PlayStation 2. Funkcja Masking określa, w jakim kolorze ma pojawić się podkład. Ideą jest to, aby przeskalować obraz tak, aby nie było widać w tym wypadku niebieskiej ramki spod spodu. W przypadku 16:9 patrzymy na wszystkich krańcach, w przypadku 4:3 z góry i z dołu. W Processing Effect
efekt, możemy wybrać filtr skalowania dla poziomu i pionu osobno. Ogólnie jeśli chcemy mieć ostry jak żyleta obraz, Mike poleca Bilinear Sharp, jednak ja wolę oba wyłączyć w ogóle, choć według twórcy może to powodować pewne przekłamania, ale póki co tego nie zauważyłem. Jeśli chcemy zmiękczyć obraz, możemy zastosować np. Lanczos 2 lub 3, które trochę wygładzi nam ząbki. Scanlines to wybór przeplotu, które symulują obraz z CRT. Mogą to być poziome linie lub grill. Linie możemy sobie dowolnie edytować. Ogólnie zauważyłem, że użytkownicy retro konsol dzielą się na dwie frakcje. Na pierwszą, do której należę ja, aby uzyskać jak najostrzejszy obraz, najbardziej zbliżony do tego, co natywnie wyrzuca konsola, oraz na tych, co chcą uzyskać wierny obraz z telewizorów CRT, aby odnaleźć ten retro klimat grania na starych odbiornikach. RetroTink 4K pozwala i jednym i drugim odnaleźć idealnie pasującą stylistykę do własnych potrzeb. Black Frame Insertion to kolejny nowy bajer w RetroTinku. Pozwala uzyskać bardzo ostry obraz w grach, które działają w 60 klatkach, ale są wyświetlane na 120 Hz telewizorze. Ogólnie, jeśli wyświetlamy natywnie obraz w 60 klatkach na 120 Hz, będzie on rozmazany. Posłużę się tutaj przykładem ze strony Blurbusters. Pomysł jest taki, aby co każdą klatkę obrazu wstawić czarną klatkę. Oznacza to, że obraz jest wyświetlany w ten sposób. Normalna klatka, czarny ekran, normalna klatka, czarny ekran i tak dalej. Dla ludzkiego oka nie jest to niewidoczne, bo dzieje się 120 razy na sekundę. Wtedy też obraz w 60 fps jest konwertowany do 120 fps i uzyskuje odpowiednią ostrość w ruchu, co widać na przykładzie. Co ciekawe, Mike współpracował z Blurbusters i RetroTink 4K ma ich rekomendacje, co zostało oznaczone na spodniej naklejce. Jeśli chodzi o usuwanie przeplotu, mamy tutaj kilka algorytmów, w tym najlepszy Motion Adaptive. Aby zrozumieć, dlaczego jest to ważne, szybkie wyjaśnienie, czym jest przeplot. Zazwyczaj określamy go literką I przy nazwie rozdzielczości pionowej, np. 480i lub 1080i. Co to oznacza? Ano to, że każda klatka obrazu składa się z klatki aktualnej i nachodzącej na nią klatki kolejnej. To powoduje, że każda z klatek ma tylko połowę rozdzielczości pionowej, więc 480i nie oznacza, że klatka ma rozdzielczość np. 640 na 480, ale 640 na 240 pikseli. Jasnym jest, że obraz z przeplotem jest gorszej jakości niż pełna klatka w 480p. Łatwo też przeplot zauważyć, bo w miejscach, gdzie następuje ruch, pojawia się charakterystyczny grzebień. Tak wygląda porównanie jakości gry w 480i i w 480p. Funkcja Deinterlace ma za zadanie usunąć te artefakty i odzyskać jak najlepszej jakości obraz. Jest tutaj, jak wspomniałem, kilka możliwości, ale Motion Adaptive daje najlepszej jakości obraz. Po więcej odsyłam do mojej recenzji RetroTink 5X, gdzie mamy do wyboru te same algorytmy. Znajdziemy tutaj też wsparcie dla usuwania przeplotu w starych filmach, bo RetroTink 4K radzi sobie też doskonale z podpiętym na przykład odtwarzaczem wideo. Warto wspomnieć jeszcze o jednej fajnej funkcji, która jest dostępna tylko z poziomu pilota, czyli Gain. Uruchamiamy grę, gdzie jest dostępny element, który powinien być całkowicie biały. Następnie RetroTink przekalibruje kolory względem elementu, który powinien być całkowicie biały. To spowoduje, że obraz będzie odpowiednio nasycony i bardziej jasny. Kalibrację według Mike'a powinno stosować się dla każdej konsoli osobno i potem powinno się ją zapisać na danym profilu. Ważnym elementem jest Sampler Rate, które podobnie jak w 5X jest ustawiane automatycznie, aby uzyskać jak najlepszej jakości obraz. Ustawianie tego w OSSC było koszmarne. Tutaj wszystko za nas zrobi RetroTink i chwała Bogu. Oczywiście, jeśli zależy nam na samodzielnej regulacji, nadal możemy to zrobić, ale dla większości użytkowników automat w zupełności wystarczy. Pozostałe funkcje są albo już dla bardzo zaawansowanych użytkowników, albo w miarę oczywiste, natomiast fajnym pomysłem jest jeszcze funkcja pokazująca podstawowe informacje o źródle i wyjściu pod jednym przyciskiem pilota. Znajdziemy tutaj oryginalną rozdzielczość obrazu wejściowego, ilość klatek, jak i to, jaki obraz jest na wyjściu i ile razy jest przeskalowany. Jest tutaj wiele informacji, choć pewnie dla mnóstwa osób nie jest to aż tak istotne. Osobny akapit warto poświęcić wejściu HDMI. Czy ma ono sens? To ciekawe pytanie. Większość telewizorów obsługuje 1080p, więc obraz jest wyświetlany
wyświetlany natywnie. Podobno rozdzielczość 720p jest już na wycofaniu i w niektórych telewizorach nie jest obsługiwana i niektóre telewizory automatycznie skalują 720p do 1080p. Jednakże również wykorzystywany jest jakiś algorytm, więc jakość końcowego obrazu nie jest tak ostra jak natywna. Ale do 720p na przykładzie PlayStation 3 wrócimy przy okazji omawiania poszczególnych sprzętów, bo konsola Sony jest dość osobliwym i unikalnym przypadkiem, jeśli chodzi o skalowanie, jak i przesył obrazu. No dobra, to jak z tymi konsolami? Początkowo planowałem przetestować kilka konsol, ale wyszło jak zawsze. Przetestowałem w sumie wszystkie retro konsole, jakie posiadam i podam kilka ciekawych i wyjątkowych przypadków gier dla niektórych sprzętów. Wszystkie gry były skalowane przez RetroTinka do 2160p z wyłączeniem algorytmów skalowania, aby uzyskać jak najostrzejszy obraz. Na dole macie, jakim złączem była konsola podpięta do RetroTinka, format obrazu oraz rozdzielczość wejściowa określona przez samo urządzenie. Oryginalny NES jest to jedna z niewielu konsol, do której nie mam modyfikacji i odpalam ją przez zwykły kabel kompozytowy. Słowem, kibel. Niestety tutaj niewiele da się zrobić. Jest źle, ale nie taka tragedia jak połączenie bezpośrednie. Zastanawia mnie, czy lepszy kabel by nie dał ostrzejszego obrazu, ale NES nie jest moim oczkiem w głowie, więc raczej tutaj nie mam z tym problemu. Tak czy tak, gry śmigają w 280p i jeśli mamy przeróbkę RGB, możemy uzyskać wysokiej jakości obraz porównywalny do tego z emulatorów. Na kompozycie mamy taką oto sieczkę. Niestety. Sega Mega Drive lub Genesis. Tutaj gry działają również w 280p, więc jeden profil na wszystkie gry jest wystarczający, choć trzeba go delikatnie zmodyfikować względem NTSC lub PAL. Jedyną grą, która wymaga osobnego profilu, jest Virtua Fighter na 32X, bo jest to jedyna gra działająca na szerokim ekranie. Niemniej jakość obrazu jest świetna i w zasadzie nie do odróżnienia od tego, co generują emulatory, a to dzięki temu, że Mega Drive może wysłać obraz w formacie RGB. CDI to wbrew pozorom dość egzotyczna i przedziwna konsola, dlatego ją uwielbiam. Niestety nie znajdziemy dla niej gotowych profili. Szybkie ustawienie ręcznie jednego profilu okazuje się być jedynym słusznym profilem, bo wszystkie gry działają w identycznej rozdzielczości i nie trzeba nic zmieniać. Ciekawostką jest fakt, że konsola przesyła obraz z kompozytu na SCART, więc na wejściu trzeba zaznaczyć odpowiedni input. Co prawda jest możliwe wyrzucenie obrazu RGB poprzez przeróbkę, no ale komu by się chciało inwestować w CDI. Amiga CD32 to też ciekawy sprzęt. Używam karty Terrible Fire, więc mam wyrzut obrazu na RGB i jakość jest doskonała. Dema, gry, wszystko śmiga jak należy. Workbench potrafi działać w różnych rozdzielczościach. Zazwyczaj korzystam z niego przy 576i, jak tutaj, ale gry to już 288p. Z tym, że niemal każda gra radośnie podchodzi do overscanu i pod każdą grę trzeba delikatnie regulować profil tak, aby nie ucinało obrazu w pionie albo w poziomie. Niemniej CD32 na RetroTinku to żyleta. FreeDO to konsola bezproblemowa, bo wszystko działa w 576i, ale problem jest taki, że wyjście mamy tutaj jedynie albo kompozyt, albo S-Video. Z dwojga złego lepiej używać S-Video, którego jakość plasuje się pomiędzy kompozytem a komponentem. Niestety, ani jedno, ani drugie wyjście nie da super jakości, choć i tak obraz jest wyższej jakości na te analogowe dziady, niż jakbyśmy odpalili to normalnie bez skalowania. Niestety, póki co nie zainwestowałem w przeróbkę do FreeDO, która wyrzuca obraz 240p, ale dzięki temu możecie się zapoznać, jak wygląda obraz z S-Video. Atari Jaguar, co by o nim nie powiedzieć, jest możliwość wyrzucenia obrazu RGB, ale wymaga to specjalnego kabla, który nie był sprzedawany oficjalnie, ale na eBayu bez problemu można takowy zakupić. Jeśli zepniemy wszystko tym kablem po SCART, uzyskamy niezwykle ostry, czysty i wysokiej jakości obraz, którego nie powstydziłby się emulator. Wszystkie gry działają w 288p w formacie 4:3, więc też nie ma problemu z przygotowaniem odpowiedniego profilu. Przy PlayStation 1 rozdzielczość gier może być różna, ale zazwyczaj jest ona stała, np. 288p z kilkoma wyjątkami. Jest nim chociażby sławny Silent Hill, który podczas rozgrywki wyświetla obraz 288p, ale gdy wchodzimy do menu albo mapy, gra przełącza się w 576i. To powoduje,
powoduje, że jeśli skaler nie ma triple buffer, zmiana sygnału i ustawienie synchronizacji trochę trwa i sporo tracimy. Jednakże tutaj synchronizacja przebiega niemal natychmiastowo. I jeszcze jedna ciekawostka. Możemy ustawić sobie obraz i odpowiednio go przyciąć do 4:3 w 288p i potem osobno ustawić obraz w 576i i wszystko zapisać na jednym profilu. Więc niezależnie czy odpalimy mapę, czy będziemy biegać po Silent Hill, obraz będzie idealnie docięty do ramki odbiornika. Sega Saturn to ciekawy przypadek. Ogólnie większość gier działa w 288p, ale znajdziemy tutaj kilka ciekawych rozwiązań. Słynne Die Hard Arcade cierpi na problem znany z wcześniej wspomnianego Silent Hilla. Zmiana rozdzielczości na cutscenkach bez wsparcia potrójnego bufora sprawia, że tracimy sporo. Zobaczcie na porównaniu, jak gra wygląda z potrójnym buforem i jak bez. Widać, że synchronizacja trochę zajmuje i tracimy kilka dobrych sekund każdej cutscenki, a gra bardzo często korzysta z przełączania rozdzielczości. Drugim niezwykle ciekawym przykładem jest Panzer Dragoon 2 z kilku powodów. Ekran menu jest w rozdzielczości 576i, ale sama gra w 288p, przy czym jest to jeden z niewielu tytułów, który obsługuje szeroki ekran. Panzer Dragoon 2 to w sumie anomalia, ale jak wspomniałem, wystarczy jeden profil przygotowany pod obie rozdzielczości. No i na koniec Virtua Fighter 2, który jest kolejną ciekawostką. Otóż jest to jedyna gra, która w całości działa w 576i, dlatego jedynie pod tą grę przygotowałem osobny profil. Jakość obrazu z Saturna jest bez zarzutu. Obraz jest ostry, czytelny i muszę przyznać, że dzięki połączeniu RGB wygląda wyśmienicie. Nintendo 64 to kolejny ciekawy przypadek. Ogólnie najlepiej mieć przeróbkę, która wysyła obraz na RGB, ale to nie do końca załatwia sprawę. Nintendo 64 do każdej gry ma dodany blur, który miał niwelować ząbki na modelach. Niestety nie można tego wyłączyć, chyba że posiada się albo przeróbkę, albo Everdrive'a, gdzie można wgrać romy, z których usunie się tą funkcję, ale tutaj nie zawsze to działa. Zwróćcie uwagę na Quake'a 2, który nie posiada blura, a potem na Mario, który już go posiada. Różnica w jakości i ostrości obrazu jest kolosalna. Niestety tutaj samo Nintendo 64 blokuje wysyłanie ostrego obrazu i bez sztuczek nie da się nic więcej z tym zrobić. Szczerze mówiąc, obraz natywny z Nintendo 64 jest brzydki, ale jest to wina samej konsoli i Nintendo, które dorzucało blur do wszystkich gier. Jednakże, jeśli mamy możliwość ominięcia tej funkcji, uzyskamy rewelacyjny i ostry jak żyleta obraz. PlayStation 2 to wyjątkowo podłe bydle, jeśli chodzi o obraz. Ogólnie gry działają albo w 480p, czyli tak zwanym Progressive Scan, albo w 480i, czyli jak pamiętacie połowa rozdzielczości pionowej z nakładaniem klatek. Najlepiej oczywiście, jeśli gra odpala się w 480p, ale nie zawsze się da. Dlatego dobrze mieć osobne profile dla obu rozdzielczości. Część gier odpala też szeroki ekran, np. 24 godziny czy Batman Begins. Dla obu musimy zapisać osobne profile, czyli jeden dla 4:3 i jeden dla 16:9, a to dlatego, że gra nie zmienia rozdzielczości przy wyborze formatu ekranu. Ogólnie zdarzą się gry, w których i tak każdy z profili może nie do końca pasować. Albo utnie coś za dużo, albo nie dotnie ramki, dlatego czasami i tak trzeba dostosowywać obraz już pod daną grę. Osobnym przykładem są gry działające w 1080i. Nie jest ich za wiele, np. Gran Turismo 4 w wersji NTSC czy Genji. Dla tych gier oczywiście tworzymy ponownie osobny profil, choć niestety 1080i w tym wypadku wygląda gorzej nawet niż 480p, ale to już wina samej konsoli i generowanego przez nią obrazu. Dreamcast jest jedyną konsolą, która natywnie wspiera obraz RGB przez wtyczkę VGA znaną ze starych monitorów. Ogólnie obraz przez ten kabel to absolutna żyleta. Całe szczęście dla Dreamcasta starczą nam jedynie dwa profile. Jeden do formatu 4:3 i jeden do 16:9 i tak są gry na makaronie z szerokim ekranem, ale jest to dość rzadkie zjawisko. Możliwość wyboru formatu obrazu posiada chociażby Rayman 2. GameCube to kolejny ciekawy przypadek. Najlepiej podpiąć GameCube'a kablem komponent, ale ten jest koszmarnie drogi, więc pozostaje kompozyt, który pozostawia bardzo dużo do życzenia. Tutaj zdecydowałem się na ciekawy zabieg. Użyłem GC Video, który wysyła obraz po HDMI. Ale zaraz, ktoś może powiedzieć, przecież skaler niszczy obraz. Tak, ale GC Video nie skaluje
konwertuje obrazu, wysyła obraz komponentowy na HDMI, więc jest on w 480p. I tutaj skorzystałem z wejścia HDMI na RetroTinku, aby podłączyć GameCube'a. To rozwiązanie dało mi najlepszej jakości obraz. Warto pamiętać o kilku rzeczach. Na przykład gry od Factor 5 non-stop żonglują rozdzielczością, która jest inna dla samej gry, a inna dla cutscenek. Całe szczęście poprzez HDMI synchronizacja jest niemal natychmiastowa, więc nie tracimy ani sekundy obrazu. Dodatkowo używam Swissa, który konwertuje gry palowskie, które wszystkie bez wyjątku działają w 480i do 480p, czyli do formatu NTSC. Niestety gracze europejscy nie dość, że mają kiepską rozdzielczość w grach, to dodatkowo marne szanse na użycie kabla komponentowego. Dlatego GC Video i Swiss jest dobrym kombem, aby uzyskać wysokiej jakości obraz i takie rozwiązanie najbardziej polecam, inaczej będzie kaszana. Aha, gry od Factor 5 to chyba jedyne, które zmieniają rozdzielczość. Na wszystkich, które sprawdziłem, zazwyczaj jest to na sztywno ustawione albo 480i albo 480p. Oryginalny Xbox to jest dopiero wolna amerykanka. Jeśli macie palowskiego X-kloca, to wiedzcie jedno. Gracz europejski został elegancko wydymany przez Microsoft i wszystkie gry w palu działają w paskudnym 480i. Całe szczęście, jeśli macie przeróbkę, wszystkie, no dobra, nie wszystkie, ogromna większość gier nie ma powycinanych trybów 480p, jak to było w GameCube czy w Wii. Nadal możemy korzystać z amerykańskich dobrodziejstw. Na Xboxie NTSC niemal wszystkie gry działają w 480p, przy czym ponownie znakomita ich część działa na szerokim ekranie. Jest od tego kilka wyjątków, np. Splinter Cell, który działa w 576i w formacie 4:3 lub seria Grand Theft Auto, która nawet na przerobionym Xboxie musi być odpalana w trybie PAL, czyli 480i i formacie obrazu 16:9. Dodatkowo niektóre gry, jak np. Soul Calibur 2, działają już w 720p, ale w formacie 4:3. Tutaj przygotowałem sporo profili, te co sprawdziłem to i tak nie wszystkie. Są gry, które działają w 720p na szerokim ekranie, ale nie miałem już siły tego testować. Niemniej, jeśli posiadacie Xboxa NTSC lub przerobionego palowskiego, szykujcie się na wyśmienitą oprawę, bo niemal wszystkie gry multiplatformowe biją na głowę to, co było na PlayStation 2. Jeśli jednak macie palowskiego golasa, to lepiej od razu go przerobić i się nie męczyć, bo to, co zrobił Xbox na rynku europejskim, zasługuje na dyby i pręgierz. Wii to kolejna dziwna konsola. Obraz w grach PAL to zazwyczaj 576i, ale menu działa w 480p. Dlatego jeden profil dla tych dwóch rozdzielczości powinien wystarczyć. Wszystkie gry obsługują szeroki ekran, więc i tutaj nie powinno być problemów. Dla gier w 576i jak MadWorld warto odpalić usuwanie przeplotu w trybie Adaptive. Choć nie jest to obraz, jaki byłby na natywnym 480p, jest w porządku i o wiele lepiej niż przez przejściówkę Wii to HD, które przyznam, że jest strasznym gównem, no ale za to tanim gównem. No i wejście HDMI. Jako przykład posłuży mi konsola PlayStation 3. Postarajcie się za mną nadążyć. PlayStation 3, jeśli chcemy podpiąć do czegoś innego niż telewizor, będzie stanowiło problem. Chodzi o zabezpieczenie HDCP, które każda konsola posiada i które uniemożliwia normalne podpięcie do Grabera czy RetroTinka w tym wypadku. Jeśli chcemy korzystać z Grabera, Sony zaleca podłączenie poprzez kabel komponent, ale to trochę tak, jakby przerabiać Mustanga na gaz. Rozwiązaniem jest splitter. Jest to urządzenie, które rozdziela jeden sygnał na dwa, na przykład na dwa telewizory, a przy tym część ze splitterów zdejmuje z sygnału zabezpieczenie HDCP, przez co można podpiąć go do Grabera lub w tym przypadku do RetroTinka. Mój splitter to takie sprytne urządzenie, że potrafi działać w kilku rozdzielczościach. Niestety nie przełącza automatycznie swojej rozdzielczości wejściowej. Albo ją skaluje na sztywno do 1080p, albo do innej rozdzielczości. Jak wiecie lub nie wiecie, menu konsoli działa w 1080p, a gry to zazwyczaj w 720p, więc dla spokoju miałem ustawiony sygnał wyjściowy na 1080p i to był błąd. Pamiętacie z początku filmu, jak wspominałem, że wszystkie te tanie konwertery to gówno straszliwe? Tutaj macie przykład. Uncharted 2 generuje natywnie obraz w 720p. Natomiast splitter przekazuje dalej obraz w 1080p, więc go sam skaluje.
skaluje. Jak widzicie, nie jest on zbytnio ostry, właśnie dlatego, że skalowanie jest z użyciem jakiegoś algorytmu, pewnie bilinear, ale nie jestem pewien, no w zasadzie to nie ma znaczenia. Teraz, jeśli sygnał wyjściowy zmienię na 720p, obraz jest o wiele bardziej ostry, bo rozdzielczość wejściowa jest równa tej wyjściowej i nie ma skalowania. I jak widzicie, mamy wtedy żyletę. Dlatego idealnym splitterem jest takie ustrojstwo, które nie skaluje obrazu, tylko wyrzuca dokładnie ten sam obraz dalej. Wtedy zapuszczając to na RetroTinka możemy podnieść rozdzielczość na przykład do 2160p, tak jak tutaj. Niestety, wszystkie te tanie konwertery, jeśli tylko skalują obraz, robią właśnie coś takiego. Choć z drugiej strony można powiedzieć, że to taki bieda antyaliasing. Jednakże jakość obrazu, czy to 720p, czy przeskalowany przez RetroTinka do 2160p w zasadzie się nie różni. Dlatego wspominałem, że wejście HDMI jest trochę na wyrost i w sumie niezbyt przydatne. Aby jeszcze wam bardziej to udowodnić, podpiąłem do RetroTinka Switcha. Ten generuje stacjonarnie obraz w 1080p i taki sygnał jest przez urządzenie skalowany do 2160p. I co? I nic. Nie widzę żadnej różnicy. Dlatego jeśli myślicie o skalowaniu obrazu urządzeń podpiętych pod HDMI, no to nie ma to żadnego sensu. Pora na podsumowanie. Nie będzie to łatwe. Jeśli chodzi o skalery, RetroTink 4K to Bugatti wśród skalerów i nie ma nic lepszego na rynku i pewnie przez długi czas nie będzie, skoro nawet OSSC Pro wymiękło. Cena jest zabójcza, dlatego poddaję pod zasadność kupowania RetroTinka 4K dla zwykłego gracza, który chce podłączyć po prostu retro konsolę do telewizora. W tym wypadku, w mojej opinii, nie ma to sensu. Dla takich graczy pozostaje albo o połowę tańszy, ale nadal piekielnie drogi RetroTink 5X lub rozwiązaniach pokroju chińskich konwerterów. Jeśli jednak cenisz sobie jakość sygnału wyjściowego, to tak, ma to sens jak najbardziej. Streamy z oryginalnych konsol będą wyglądać fenomenalnie, tylko znów wszystko rozbija się o cenę. Zapewne część osób powie, a ja mam za darmo 4K na emulatorze. Tak, rozumiem to, ale Mike Chi nie zrobił RetroTinka dla osób, które grają na emulatorach. Jest spora rzesza ludzi, w tym ja, którzy chcą grać na oryginalnych konsolach i dla nich RetroTink 4K jest urządzeniem idealnym. Nie da się ukryć, że Mike zaprojektował 4K jako rozwiązanie kompleksowe. Wszystkie możliwe wejścia, łatwość użytkowania, jednakże ze sporą dozą możliwości do samodzielnego grzebania w parametrach. Dobrze zaprojektowany i funkcjonalny pilot, jak i wsparcie dla wielu nowych funkcjonalności w przyszłości. Jak dla mnie, RetroTink 4K był bardzo trafionym zakupem. Czy żałowałem wydanej kasy? Ani przez sekundę. Mam RetroTinka 5X i w jego przypadku, jak i w wersji 4K, wiem, że będzie to urządzenie, które będzie u mnie w ciągłym użyciu. Dlatego odpowiedź na to, czy warto, czy nie warto, pozostawiam wam. Patrząc na to z mojej perspektywy, warto, ale punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i bez problemu rozumiem ludzi, którzy stwierdzą, że to bezużyteczny szmelc, bo wciąż wszystko można mieć za darmo na emulatorach. RetroTink 4K to sprzęt dla turboentuzjastów i dla nich został stworzony. Wystarczy zerknąć na inne recenzje na YouTube, aby zrozumieć, jak ważne to urządzenie z perspektywy retro gracza. Dlatego uznaję, że RetroTink 4K to najlepsze, co mnie spotkało w karierze retro gracza od czasu 5X. Mike Chi zrobił świetną robotę i za to należy mu się hajs, jaki sobie ustalił. Nawet gdyby kosztowało to 2 razy drożej, i tak bym to kupił, bo dla mnie RetroTink to urządzenie niezbędne w codziennym użytkowaniu. Polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.